się. Piątu! Nein! No! -1? Wiedziałam, że to były piękne góry przy tym parkingu. No widzicie, i nie wybaczyli ich za bardzo. One tam są. Dobry, generalnie fajny parking, no ale widzicie, chcę mieć jak najwięcej czasu, chcę być jak najbliżej w poniedziałek w celu, więc parkingiem, no ale tu jest robota do zrobienia. Patrzcie, jak ja dzisiaj elegancko wyglądam, ale wiecie co jest? Mam nadzieję, że to nie sprowokuje losu, bo dużo historii słyszałam o tym, jak to kierowca jechał w piżamie i wtedy miał kontrolę i tak dalej, ale ja dzisiaj generalnie w piżamie jadę, w piżamie chodziłam około, więc jeszcze 10 minut pauzy i wtedy startujemy i mamy 110 do podjazdu. O, nie zapamiętałam, że tak nas prowadziłam, a ja sobie tutaj wynalazłam stację. A tutaj mam jakąś stację? Czy co, stoimy w Grenoble na weekend? Ja myślę, że tutaj trzeba skończyć, bo to jest mała stacyjka i rajki są po drugiej stronie. I tak jak obczaiłam, to jeżeli na rajkach nie ma miejsca, no to już jest dla mnie koniec. Więc później nie cofanie, a tej porze to lepiej nie cofać, więc zostaję tu. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. No najwyżej mnie wywalą i najwyżej wtedy podjadę już wtedy na Tahoe-Tejmerze na tę część dla ciężarówek. Ale teraz jest 6:18, a ja idę spać. No i dzień dobry, minął weekend. Idziemy po kawę. Ja już dzisiaj rano zrobiłam trening. Na 8 mamy rozładunek. Jest w tej chwili 7 i jedziemy się rozładować. Zostało jakieś 11 km, ale jakimiś już wioskami, więc pojadę wcześniej. Księżyc jeszcze świeci. Tutaj późno się robi ciemno, ale też późno się robi jasno. No dobra, czajmy jeszcze, czy wszystko jest ok. Wygląda na to, że tak. Od sprzęgu mam kontrolkę. Tego, patrzcie, na nie widać, kleiłam, nie? Też ładne. No i dobrze. Są czasami takie dojazdy do firm, że człowiek patrzy na mapie i wie, że będzie problem. Ale we Francji to jest jeszcze podwójna roletka, bo można tak jechać drogą, co ma D. Jechaliśmy teraz kawałek od autostrady. 4-cyfrowa. Sobie człowiek normalnie tak myśli, że to jest droga już 4. kategorii, czyli mega ciasna. I się okazuje, że ona ma co chwilkę 2 pasy. Jest generalnie szybkiego ruchu. No i za chwilkę człowiek zjeżdża na drogę D, która ma 2 cyfry, czyli dużo wyższej kategorii i by normalnie myśląc zakładał, że to będzie szeroka dróżka, a to jest po prostu wąska dróżka, że dosłownie na szerokość ciężarówki. Ma białą linię na środku, ale jest na szerokość, więc no ale widzicie, 6 km taką dróżką, mam nadzieję, że będzie ok. Ta Francja, to powiem wam szczerze, że tak człowiek nigdy do końca nie wie jak jechać. Tom sobie dobrze radzi w miarę na Francji, ale to i tak człowiek się boi, bo ostatecznie nawigacja to jest tylko nawigacja, trzeba patrzeć na znaki. Więc
tutaj na tej drodze to też było właśnie, że dla ciężarówek zakazane i w sensie, że muszą mieć w ogóle łańcuchy. No bo ja łańcuchy oczywiście mam. Natomiast jak widzi człowiek pierwsze, że zakazane ciężarówki coś, no to już wiecie, to już dupa lata. A tym bardziej, że jesteśmy pod Grenoble. Pamiętacie, że tutaj był ten wypadek straszny? To nie był wypadek, to już była katastrofa przecież. Więc wiecie, łatwo jest zignorować jakieś znaki, bo ja nawet z ciekawości teraz sobie czytałam przez weekend, jakie były ostatecznie skutki tej katastrofy, w której już blisko 20 lat temu, ja pamiętam, że busem wtedy wracałam z Anglii i wjechaliśmy do Polski. To był jeszcze czas, że w internecie nie było tak tych wiadomości. Zresztą gdzie człowiek miał internet w telefonie? Nie miał telefonu, przecież jeszcze nawigacji wtedy nie było. No i pamiętam gazety takie poranne, kupowaliśmy na stacji i czytaliśmy w ogóle co to się dzieje. No i się okazało właśnie, że ostatecznie wina jest przekazana na kierowcę, który że z tego wynika, że nie używał retardera. Też nie wiadomo jaki w tamtych czasach ten retarder był, może taki wiecie, zwykły nawet nie retarder, tylko jak to się nazywało, ten amulet taki wydechowy. On tam trochę coś tam przyhamował, ale niewiele, na pewno nie w pełni załadowany autobus. No i też przede wszystkim właśnie zły wybór trasy, to, że ten autokar wjechał na trasę, na którą trzeba było mieć specjalne zezwolenia, a żeby dostać to zezwolenie trzeba było mieć specjalnie dostosowany układ hamulcowy, którego tego autobus nie miał. Więc wiadomo, że Volvi ma i dobry retarder i tak dalej, ale człowiek ma respekt do drogi. Więc jedziemy. Tyle lat jeżdżę, ale nigdy się nie czuję pewnie na takich dróżkach. Dalej jest ładnie. I na tym rondzie my skręcamy pod firmę, aby to rondo było takie, że się zmieścimy. Cały czas się boję, że tej firmy tu ostatecznie nie ma w ogóle, że ja coś źle przeczytałam i że w ogóle adres jest inny, tylko to jest siedziba, ale no wygląda na to, że jest ok. No patrzcie, pack up. Brama otwarta już czy nie? No patrzcie, wjazd jest elegancki. Nawet ramkę na nią. Ciekawe, nie będę rozładowywać. No i udało się bezpiecznie dojechać, całe szczęście, ale powiem wam, że to nie jest koniec przybojów na dziś, bo teraz trzeba stąd wyjechać, a załadunek kolejny jest w jeszcze gorszym miejscu. Więc jak tam dojechać, patrzyłam wstępnie, a później jak stamtąd wyjechać znowu, żeby było blisko do autostrady, nie wiem, także po prostu ta przyszła trasa to będzie jeden wielki challenge dla mojego TomToma. Myślę, że da sobie radę, ale ja też trochę będę srała. Teraz idę się zameldować. Dobrze. Mamy jechać dookoła i będzie rozładunek bokiem. Ale czegoś innego spodziewałam, niczego innego. 1 stopień, a w Polsce dzisiaj podobno jest na Suwałkach, minus 20, a w Rzeszowie 8, minus 8. Teraz przez chwilę możemy się pocieszyć widokami. Tak, jesteśmy na miejscu, nie martwmy się, co będzie dalej. Dalej będziemy się martwić później. Po co te palety tu składać? Po co?
zmieścimy. Dobra. I co? Chyba na prawą stronę będziemy dzisiaj otwierać się, tak widzę. Dlaczego ja te deski tak tutaj wszystkie daję? Jedna na drugiej? Ano dlatego, że się da tutaj. To wózkiem podjedzie i je przygniecie. Albo oponę uszkodzi, albo deskę uszkodzi. Więc tego właśnie zawsze daję je pod spód. No i wygląda na to, że to już jest koniec tej trasy. Teraz wyskanuję papiery, wyślę, no i jadę na załadunek. Kolejny załadunek będzie, myślę, że podobałby się dzieciom, bo jedziemy do fabryki zabawek. Ale to w kolejnym odcinku, pierwszy tam trzeba dojechać, a jak wam mówiłam, trasa będzie ciekawa, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i dziękuję za oglądanie i dziękuję za subskrypcję. Trzymajcie się, cześć! A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Manuel Ceresoli, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Fab 3875, Michał Chojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.